Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek, który powstał na życzenie moich widzów. Pokażę Wam sztuczne rośliny z IKEA, wspólnie przyjrzymy się, które z nich najbardziej przypominają te prawdziwe. Zapraszam na odcinek. Sztuczna trawa w plastikowej doniczce za 80 zł. Zobaczcie, tak wyglądają źdźbła trawy z bliska. No jeżeli przyjrzymy się z bardzo bliska, to rzeczywiście widać, że jest to sztuczna trawa. Natomiast z pewnej odległości wydaje mi się, że wygląda to całkiem w porządku. Tak trochę mi przypomina taki szczypiorek w doniczce. Obok mamy sztuczną figę za 60 zł. No i tutaj z kolei, jak możecie zobaczyć, listeczki są całkiem fajnie wykonane. Ten pień nawet też, no ale oczywiście już tutaj ziemia w środku, no widać, że to jest sztuczne. Można to oczywiście jakoś tak spróbować ominąć, jeżeli włożymy te rośliny do jakiejś większej osłonki. No i tutaj też widzimy z bliska, że te gałązki, to tutaj widać te łączenia plastiku niestety. Sztuczna monstera za 30 zł, średnica doniczki to 12 cm. Liście zielone, wszystkie są ładnie popękane, ale od spodu no widać, że jest to sztuczna roślina. Myślę, że tak z góry jeszcze jest całkiem w porządku. Łodyga, no niestety to samo. Widać, że plastik, tak samo po ziemi widać, że to plastik. Myślę, że mogłaby uratować sytuację ładna osłonka, tak żeby te liście były tylko z góry widoczne. A to nowość w IKEA. Sztuczna roślina, której wysokość to około 38 cm, kosztuje prawie 25 zł. Jest to roślina o nazwie Dendrobium. Dziwna nazwa, ale powiem Wam, że roślina wygląda całkiem w porządku. No, jeśli nie licząc tych drobnych listeczków, które są lekko postrzępione i to zdradza to, że jest to materiał. Ale tak, jeśli patrząc na resztę, to wygląda całkiem w porządku. Sztuczna kluzja różowa, 12 cm średnicy doniczki, kosztuje 30 zł. No, moim zdaniem troszkę tutaj widać, że te listeczki są materiałowe, są wykonane z poliestru. Po łodydze chyba też. No nie wiem, co Wy uważacie, dajcie znać w komentarzu. Sztuczna paproć za 25 zł, średnica doniczki to 9 cm. No to już chyba widać, że to jest sztuczna roślina, no chyba, że ta paproć stałaby gdzieś na wysokiej szafce, to wtedy myślę wyglądałaby całkiem w porządku. No a tutaj mamy taką wysoką trawę, która w dodatku kwitnie. Kosztuje 25 zł, średnica doniczki to 9 cm. Wydaje mi się, że po tych liściach z bliska widać, że to sztuczna rzecz. Natomiast gdybyśmy to postawili gdzieś na przykład na balkonie, w ładnej donicy, no myślę, że fajnie by się wtedy mogło prezentować. A oto okazała
Sztuczna palma areka za 60 zł, średnica doniczki to 12 cm. Myślę, że w przypadku tej rośliny u podstawy widać, że jest to sztuczna roślina, no ale wystarczy ją włożyć znowu do ładnej osłonki. No i te liście wyglądają całkiem fajnie, przyznajcie sami. Sztuczne oregano za 15 zł. No tutaj mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że widać z bliska, że to sztuczna roślina. W tej samej cenie możemy kupić roślinę o bardzo dziwnej nazwie dziecięce łzy. Pierwszy raz słyszę o czymś takim, ale sama roślinka wygląda całkiem fajnie. Zobaczcie, ma takie drobne, malutkie listeczki. Przez to, że jest ich tak dużo, no to może uda się troszkę to ukryć, że nie jest to prawdziwa roślina. Bambusowa roślinka za 15 zł. Ma takie ładne, ostre listeczki. Myślę, że z daleka będzie wyglądać całkiem fajnie. A tutaj taki zestawik za 13 zł, 3 malutkie doniczki ze sztucznymi ziołami. No, raczej tutaj widać, że to sztuczne roślinki, jak sądzicie? A tutaj sztuczna choja, zwana też woskownicą wiszącą, za zaledwie 10 zł. Bardzo fajna cena, musicie to przyznać. Listeczki mają bardzo ładne kolory, takie zielone i lekko różowe plamy. No, jeżeli by stała na wysokim regale, to mogłaby się ładnie prezentować. A to taka mała paprotka, średnica doniczki 9 cm, kosztuje 15 zł. No ale nie wiem, czy ta poprzednia jednak nie prezentowała się lepiej. Jak sądzicie? A to moim zdaniem prawdziwy hit. Ten sztuczny sukulent kosztuje 15 zł, średnica doniczki to 9 cm i moim zdaniem on wygląda naprawdę jak żywy, jak prawdziwa roślina i powiem Wam, że też w dotyku jest zupełnie inny niż reszta sztucznych roślin z IKEA, bo jest taki bardziej gumowy, tutaj nie czuć aż tak tego plastiku, no i naprawdę wygląda rewelacyjnie moim zdaniem. No tutaj można by było kogoś oszukać, że to prawdziwa roślina. Intensywnie zielona, sztuczna trawa za 13 zł. Sztuczny tymianek, jego aktualna cena to 15 zł. No ma bardzo dużo drobnych listeczków, więc wydaje mi się, że dzięki temu może troszkę się gubi to, że jest to sztuczna roślina i dzięki temu troszkę lepiej imituje tę prawdziwą, aczkolwiek jest bardzo bujny. Nie wiem, czy taki tymianek da się znaleźć w rzeczywistości. No a obok sztuczna roślina za zaledwie 5 zł. I jest to starzec wiszący. To, co mnie zaintrygowało, to to, że ta roślinka ma takie czerwone plamy. Nawet się zastanawiałam, czy jest to jakaś wada fabryczna, czy te rośliny są czymś pobrudzone, ale nie, słuchajcie, bo sprawdziłam to specjalnie na stronie internetowej i widzę, że wszystkie rośliny tak właśnie wyglądają, czyli one po prostu mają takie czerwone zabarwienie. A powyżej mamy sztuczny kaktus za zaledwie 4 zł. To naprawdę niewielka cena jak na sztuczny sukulent.
Kolejna sztuczna roślina to Epipremnum złociste. Kosztuje 30 zł. I co uważacie? Czy waszym zdaniem wygląda na sztuczną? Powiem wam, że nawet jeśli, to podoba mi się ta roślina. Fajna jest, taka pnąca, wisząca. Myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądała w takiej donicy, która byłaby zawieszona na przykład właśnie gdzieś przy oknie. A to zestaw 3 wiszących roślin za 30 zł. Każda z tych roślinek jest w takim mini flakoniku, który można powiesić na haczyku, na ścianie, tak po prostu. Całkiem fajny patent. A to wiszący sztuczny bluszcz za 30 zł. Tak oto wygląda. No chyba po listeczkach widać, że są sztuczne, ale jeżeli ten bluszcz byłby właśnie zawieszony gdzieś wysoko, to myślę, że będzie wyglądał jak prawdziwy. Sztuczna trzykrotka pasiasta za 40 zł. Średnica doniczki to 12 cm. Całkiem fajne te listeczki, w takie białe paseczki. No, z daleka prezentuje się naprawdę fajnie. I kolejna sztuczna paproć, no ta jest najbardziej okazała, kosztuje 50 zł. Za 15 zł możemy kupić jeden panel udekorowany sztucznymi roślinami. Komponując te panele obok siebie możemy uzyskać taki oto efekt zielonej ściany. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy obejrzeli ten odcinek do końca. Przepraszam Was za to, że mieliście ostatnio tygodniową przerwę. Jak pewnie wiecie, byłam ostatnio chora, może to jeszcze słychać trochę po moim zachrypniętym głosie, ale jeśli Wam to nie przeszkadzało i jeśli obejrzeliście ten odcinek z przyjemnością, to jest mi naprawdę bardzo miło. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście kontynuację tej serii, bowiem to jeszcze nie wszystkie sztuczne rośliny, które można kupić w IKEA. Także dajcie znać, czy ten odcinek Wam się spodobał i czy chcecie dalszy ciąg. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji kanału, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Pa, pa!